No hej, witajcie na ścieżce Nordic White West. Wiecie, postanowiłem teraz dzielić się bezpośrednio tym, przez co przechodzę. Bo w tej ciszy, którą obecnie mam, bardzo łatwo jest to wyrazić. Bardzo łatwo jest to dostrzec. I tym, co nawet tutaj robię rano, takie... O! Śmieszne to było. Ej, to chyba jakaś próba była. Chyba widocznie coś się tam poluzowało. Okej. Albo refleks. Ale nawet chcę się podzielić tym, co robię z tą mewą. Jak teraz przelatuje koło mnie, coraz bliżej i bliżej. Tworzymy przestrzeń do zaufania. Bo jak mamy pewne doświadczenie, które nas przestraszy albo spowoduje, że ktoś nas skrzywdził w tym, na przykład partner, partnerka, no to potem to jest taka blokada. Teraz to czuję, teraz wiem, jak to działa. I żeby to dobrze ubierać w słowa, to buduję więź z tą mewą. Ja kładę tutaj chlebek na ten murek i na ten. Czasami zamykam oczy, a czasami delikatnie ją obserwuję. I ona tak krąży, coraz bliżej i bliżej, jest taka jedna. I co się stało? Usłyszałem, jak tam krzyczą. Jedna tu wylądowała i co spowodowało, że ona przyszła szybciej po ten... Już prawie była, tak trzepotała fajnie. Prawie była po ten chlebek, ale leciała tutaj na górę ten daszek i widocznie przyleciała druga mewa. I spowodowało to, że nabrała większą odwagę. To zaobserwowałem. Może taki prosty schemat. Teraz może pokażę wam dużo tych prostych schematów w tym filmie. W tym, co się dzieje dzisiaj do 3 w nocy. Do 3 w nocy nie spałem. Też wstałem chyba po 8. Śpię bardzo mało, bo ta energia jest taka dziwna. Uczę się na nowo, co z nią robić. Dlatego te filmy to tylko te rzeczy, z których korzysta świat. Ale ja ich tak naprawdę nie potrzebuję, a już robię dużo więcej bez używania tej elektroniki. I dlatego nie wiadomo, jak te długo filmy będą nagrywane i czy będę tego potrzebował. Te rzeczy, które mam za sobą. Samochód. Wczoraj do 3 w nocy. Znaczy nie wiedziałem, że jest 3. Było po 2 grubo. Leżałem na korytarzu i bawiłem się tym samochodem. Chyba z dobrą godzinę. Skręcałem. Potem nauczyłem się robić bączki nim. Cofałem. Fantastyczne uczucie. Powrót do dziecka. Fajnie spędziłem czas ze sobą, z tym samochodem. Warkotałem. Słyszałem, jak tam zawory chodzą, tłoki. Wow. Jak opony się ścierają o panele. Pokażę wam jeszcze drugą rzecz, drugi przedmiot, kieliszek od wina. I coś wam pokażę. To jak mogą wyglądać dwa światy, niby w świecie. Jak mogą być nałożone te światy. Posłuchajcie tego. Słyszeliście fajny dźwięk?
Powiedzcie mi, kto z Was zauważył i czytał ciszę pomiędzy dźwiękami? Bo tak czytana jest ta energia. Nie mam bladego pojęcia, jak ja mam mówić od tego awatara, Jarka, echo. To jest ciekawe. Nie bać się stracić. Kiedyś te tłuste ego, jak Ciel powiedział, taki Norweg. Taki też duchowy chłopak, facet. Mówi, jeszcze masz tłuste ego. No to wczoraj właśnie chcę mówić o tych świadectwach. I uwierzcie mi, wstałem dzisiaj rano po takim krótkim śnie. Jeszcze nie jadłem śniadania, mam to śniadanie tutaj. Może Wam pokażę, jak wygląda śniadanie. Mam trochę szpinaku, awokado, trochę kulek grejpfruta i połowę banana. Ale tak naprawdę zastanawiam się, czy ja tego potrzebuję, czy te słowo ja. Jeżeli ja jest tylko jedno, to jest jak najbardziej wypowiadane poprawnie. A jedno to w połączeniu, to ja jestem. Brzmi jak znana melodia z dzieciństwa, jak opowiadanie, nie, jak czytanka mamy. Dzieciom na dobranoc. Kto to jest ty ja jestem? Dobre pytanie. Z logicznego myślenia to nie jest poprawnie odczytywane. Tam jest analiza, tam jest zaraz pytanie, kolejne i kolejne. Głębiej i głębiej w to wchodzić, kopać. I tak robi umysł. Dlatego jak wstałem rano, to umysł mówił, zajrzyj na Facebooka, zobacz jakie tam są oceny, zobacz jak Cię skwitowali za ten wczorajszy film i tak dalej. Ale nie zaglądam tam. Wszedłem na Instagrama, bo kilka powiadomień było, ale też nie zajrzałem. I teraz widzę, jak szuka ciekawości, jak szuka potwierdzenia, jak jest ważnym dla niego cały czas takim potwierdzeniem, że on istnieje, że jeszcze jest tutaj. To jest fajne, że jak coraz mniej stajesz się tą formą, tym imieniem i nazwiskiem, to te ego ucieka. I wczoraj miałem fajny przykład. Dostałem fajny. On będzie uczestniczył. Pan z ciągnikiem będzie czesał trawę na boisku. Ale nie wyłączę tego filmu, bo to jest właśnie doświadczenie. Może to melodia w tle. On też ma prawo wybrzmieć. Też może coś z tego będzie odczytane. Fajnie, czeszę tą trawkę. Chodziłem po tym boisku, leżałem nawet na nim. Wieczorami. Czułem się jak najlepszy piłkarz kiedyś za dzieciństwa z chłopakami, jak graliśmy za blokiem. 2 stemple wbijaliśmy z budowy, żeśmy buchnęli tam komuś. Wbiliśmy 2 stemple, czasem 3, jak były gwoździe. Zbijaliśmy bramkę i byłem Roberto Baggio. Te czasy, Koeman, Van Basten. Zbyszek był chyba Dino Baggio. Był moim takim bratem włoskim. Jak graliśmy w piłkę. Dużo chłopaków, widzę te twarze, słyszę te dźwięki. To jest właśnie to, że nie potrzebuję już pamiątek w aparacie. To było śmieszne, jak przypomniałem sobie nawet z tymi fantastycznymi ludźmi w Turcji, z którymi byłem. Lot spadochronem, znaczy to nie był lot spadochronem, to było ciągnięcie za motorówką. Spadochronem kosztowało 60 euro, a 120 euro kosztowało zdjęcie kamery. Nie można było robić, nie można było zabierać telefonów na pokład. A potem oni zarabiali tak, no i tak nas pokazuje nam system, że musimy zarabiać. I hasło fajne było od
tego człowieka, który kamerował tym dronem, tak fajnie, zbliżenia nam robił i tak dalej. Byłem z fantastycznym młodym człowiekiem. Teraz to czuję. Teraz jestem bardziej niż wtedy. Aż to dawno minęło, ten czas minął. Ale ten ziemski czas, ten psychiczny czas, nie ten duchowy. Ten duchowy cały czas trwa. Ta chwila cały czas trwa. Można tam modyfikować, można tam dodawać, można zmieniać ciuchy, można przekręcać głowę. Już na filmie czy na zdjęciu nie przekręcisz. A ja tam jestem w każdej chwili. Teraz. Niby mówię do was, a jestem tam. Jak łatwo się przenieść wtedy. Jak lewa półkula traci logikę. Jak działa prawa półkula. Wyobraźnia dziecka, tylko bardziej skondensowana, bardziej kreatywna. Wow. Dopiero to odkrywam z wami. Jesteście częścią tego wszystkiego. Albo dajecie mi moc, a jeszcze tego nawet nie puściłem, albo czujecie mnie, albo już coś tam ewoluuje w was. Przez takiego Jaśka z Kielc. Skąd ja jestem? Z tego poznawania siebie, jak nie zaglądam na tego Facebooka, nie wiem co się dzieje, nie wiem jakie tam są, czy są w ogóle, albo ile odsłon. To jest fajne już. Nie tworzysz, żeby na pokaz. Tam właśnie umysł mi podpowiedział, jakiego ty inwestora dostaniesz, kto za takie zachowanie twoje, co robisz, nielogiczne, kto podpisze z tobą jakąś umowę. Słyszę ten, czasami jak on jeszcze tam się wtrąca, jeszcze chce tam zaiskrzyć, zagwiazdożyć. To jest fajne. Tak jak wam mówiłem w niektórych filmach o tym, w jakimś tam filmie o tej scenie, że te fizyczne istoty przychodzą. A teraz jeszcze umysł to robi. Czasem wgada się w nocy. I dlatego może ten scen jest taki dziwny. Nie wiem, czy niespokojny. Już nawet nie zakładam smartwatcha, żeby zbadać ten sen. Nie potrzebuję tego. Potrzebuję właśnie to jest odkrywanie jako dziecko wolności. To jest uczenie się na nowo. Ale czego? Właśnie tego odkrywania. Nie używania lewej półkuli, nie myślenia, nie analizowania, bo tam nie działa umysł w małym dziecku. Umysł się załącza gdzieś tam, nie wiem, 5-7 lat. Doktor Lipton wie. Bo kiedyś trochę studiowałem, to tego już nie karmię logicznego tego. Ja nie chcę założyć jakichś studiów, nie chcę być profesorem. Tak kto ma nim być? Jakie świadectwo mi dostał? No one is a doctor. Ja już kreuję ten dream team marzeń. Przed tym umysł mówił, zobacz, nikt się nie odzywa, nie ma nikogo i tak dalej. To nie wypali, nic się nie uda. Ten krytyczny głos jest takim naszym towarzyszem życia. Potrafi zabić swojego nosiciela. Potrafi go zniszczyć, zdominować, zdeptać. Potrafi wyssać z niego tak dużą energię, a potem go zostawić jak taką zużytą rzecz, która ląduje na śmieciowisku albo na złomowisku. Jak widzisz, to wszystkie elementy gry w tym świecie, tego świata. Tego pana Goldak stworzył ten świat. To nie jest mój świat, dlatego what I'm doing here? Jakieś komentarze, które mogą się pojawiać, że to jest to czy się nie wstydzę, albo na przykład czy jest taka nutka ciekawości jest. Wczoraj jeszcze odpisałem tej ziemskiej siostrze, tej istocie. Czuję ją teraz. To jest najfajniejsze, że jak taka Ania chyba, ten pierwszy komentarz, że Jarek, jesteś inspiracją dla innych.
to Ania chyba była. No to i wiele innych tam fajnych istot jeszcze pisało. To wtedy o tej drugiej w nocy 3 chyba. Chyba Piotra Cieślińskiego siostra, ale do końca nie pamiętam. Jeszcze z Piotr z mojej podstawówki. Wiecie, jaką moc dokończałem ten uchwyt, który znalazłem do tego telefonu. Nie kupiłem sobie sprzętu, ja go po prostu znalazłem. Odczytałem, co wszechświat, co źródło, co Bóg, co ta esencja we mnie pokazuje mi znaki. I mówię, już czas. Czas się odsłonić, czas wywalić tą ekspresję. Ta dusza tak jakby krzyczała. Wyszła z tego więzienia i jestem wolna. Kurde, to tak jak ten Polak, który chyba za to morderstwo był skazany i opowiadał potem, napisał chyba książkę, że był gwałcony, że był, że trafił tam za niewinność. A policja to zrobiła z łatwością, z taką lekkością. Znaleźli sobie ofiarę. Ten świat tak jest skonstruowany, a my chcemy go naprawić, ale tego świata nie da rady naprawić. Jedynie przez co możemy go naprawić, to tutaj, przez te wnętrze. Zamykając tutaj, kreować, rzeźbić. Otwiera się oczy i ten świat się zmienia. Wczoraj miałem piękny przykład. Tak jak nagrywałem wam ten film, taki co się kulgałem na trawie w tym biurze i te zapachy trawy w naszym biurze. I to budowanie Dream Teamu, albo jak napisałem. Nawet dużo logiki nie było. Tam dokładnie nie wiem, co tam napisane było. W dodaniu na tym Facebooka. I czysty taki, bez obróbki, bez żadnego tam programu. Tak jak dzieci. Narysuje kartkę, tak jak z małego książę. Narysował kółko i 2 liny i pokazywał dorosłym. A dorośli mówią, to zwykła czapka. A dzieci mówią, ej, a co to? Wąs zjadł słonia? Że dorośli potrzebują wytłumaczenia. To jest fajne. Jak staję się bardziej dzieckiem jak dorosłym, to ja nie chcę budować nie chcę Nordic White West jako maszynę do zarabiania pieniędzy, albo spółkę, która będzie kosić kasę, albo co tam jeszcze, działalność, która będzie elementem na dobrą emeryturę. Jaką emeryturę? What the... Teraz te wszystkie elementy, schematy są takie śmieszne. To jak, wierzcie mi, tak jakbyśmy grali w grę i ja wiem, że wygram. No, gram z wami i chcę przegrać. Ja z całej siły chcę przegrać teraz. Ja nie chcę już wygrać. To jest właśnie o to chodzi, że już jest takie wyhamowywanie. Tam nie ma wyścigów. To nie jest jakiś olimpiada, że ja będę miał, ja chcę mieć najgorszy wynik, najgorsze noty. Ja biegnę dla siebie. Ja rzucam uszczepem dla siebie. Specjalnie się potykam o buty. Ja tam wyskakuję za kółko i oni wszyscy się śmieją. Ale o to chodzi, tak robi dziecko. No nie analizuje, czy wygra. Ona chce być w zabawie. Tak jak ja dzisiaj w nocy tym samochodem. Co ja robiłem? O kurde. Jak fajnie zrobiłem takie zdziwienia. Jak zrobiłem takiego bączka, tak wyszedł mi ten bączek. Usłyszałem te koła. I potem usiłowałem się zrobić jeszcze raz, ale im bardziej usiłowałem, tym gorzej mi wychodziło. Dlatego wprowadzam to w te ziemskie życie z powrotem na nowo. Nie robię logiki. Tam nie ma logiki. Jaka logika? Osoby, które chcą być częścią Nordic White West, mają tam zostawić logikę za drzwiami. A gdzie są drzwi? Przecież tam nawet nie ma ścian w tym twoim biurze. Serio? To jest najlepszy funfel teraz. Zrobiłem taki, jak to Zbyszek Kirstein z tej pracy, który był takim informatykiem, pomagał mi tak dużo. Jestem mu wdzięczny. Wielu osobom jestem wdzięczny. Wierzcie mi, że ja teraz jestem tutaj, nagrywam ten film, a chodzę po tym zakładzie, gdzie chodziłem 15 lat. Nie wiem, kto robi na CNC 300. Ale stoję teraz. Stoję koło tego operatora.
ciekawe, czy zobaczę, czy idzie coś tam, czy idzie produkcja. Ale widzę, jak jest poukładane. Gdzie jest piec, gdzie jest maszyna, gdzie stoją palety. Powiem wam mojej koleżance Gosi, która zbierała moje butelki. Nie tylko ona, bo ona była takim przypisana do tej maszyny, do tego pieca. Tak jak ja byłem przypisany, ale potem miałem kary za zwolnienia lekarskie. Kary miałem, już karę. I mówiłem, kurde, niezła ta kara. Kurde, odpuściłem, mówię, kurde, dość już, dość. Poszedłem za karę na piec. Potem taki fajny Mateusz. Ma siostrę fryzjerkę, fantastyczny. I Mateusz drukował i robiliśmy Belvedera butelki. Widzę to jak dziś. Ja tym mogę żyć. Mogę trochę tam przekombinowywać. Mogę tam zmieniać scenariusz, mogę tam zmieniać nagranie. To jest piękne, że jak zmienię świat, cofnę się i pozmieniam, to zobaczymy, co będzie tutaj na zewnątrz. Lubię tam wchodzić jako, kto to jest informatyk, czy to, kto konstruuje gry. Lubię tam wchodzić i namieszać. Z taką lekkością. Jakieś pozwolenie potrzebuję chyba na ten, albo skończyć szkolenie, albo co ja tam potrzeba jeszcze? Skoczyłem do tego lasu, jestem budowlańcem teraz. Stawiam wieżowce. Projektant, dyrektor budowy pyta się, panie Jarku, jest pan projektantem? Tak. Wierzy pan na słowo, nie ma pan kwalifikacji? Nie, mam panie. No to był taki żarcik. Wie pan co, potrzebuję wieżowca, który będzie najwyższy na świecie i tak dalej. Jak pan zamierza to zrobić? Wyłączyć ograniczenia. Dobra. Podpisujemy kontrakt. Ale wierzę panu na słowo, że pan mi zapłaci. Serio? Nie potrzebuje pan? Jak pana oszukam? Ale ja się w tym świetnie będę bawił. A w tym świecie, wow, tyle studii, tyle tego wszystkiego. Trzeba przelecieć samolotem, uczyć się języków. Ale w moim świecie nie używamy języka. Nie ma go. Znaczy jest, może być używany, albo jak jest się mniej formą, to ten język jest zbędny. Właśnie żeśmy użyli fajnych połączeń z tą mewą i tam nie było słów. Tam była cisza. Jest taka piękna, jest miłością. Dlatego Bóg jest miłością. Życie jest Bogiem. To ciało się wyraża. Uwielbiam tą ciszę. Uwielbiam sobie pozwolić na niepozwalanie, nie bieganie do pracy, bo jakie prace ty się zwolniłeś? Dobra, okej. Za co będziemy jeść? Ale my w ogóle nie jemy jeszcze. Wczoraj miałem taki fajny test. Co chciałem zobaczyć, jak to odczytam. Po tym nagraniu tego właśnie kulgania się w biurze. Gdzie miałem nagrać 1,5 minutki maksymalnie, bo to rolka jakoś tam na Instagram albo... Na Instagram? Chyba. No to upuściłem takiego surowca. Dzwonił ten telefon, dzwonił Norbert do mnie z informacją, że zaraz będzie, że jest na promie. Nie wiedziałem, że jeszcze godzinkę, no ale pocieszyłem się, byłem w tej przyrodzie. No i wyciągnąłem 4 opony, bo przyjechał, kupiłem je od Troll Parts firmy. Jeszcze miałem Panic Build, tę firmę. Dlatego jadąc do Turcji na wakacje, policja i staty zwykłe cały plac, w niedzielę jechaliśmy, zabrali mi te tablice, bo nie dostosowałem, ten awatar nie dostosował się do przepisów Norwegii. Zabrali mi czerwone tablice i zamknęli działalność. Znaczy sam zamknąłem działalność, bo tylko zabrali mi tablicę, mogłem dalej to robić, tylko że już bez przejeżdżania samochodami. Zabrali mi te tablice i wtedy już czułem wielką radość.
i straszyli mnie, ale to już nie wiadomo co zrobimy z tym samochodem, bo są osoby w tym, a nie można przewozić osób, nie można przewozić bagażu, byli władowani, cali uchachani. Oni nam wydrukowali na drukarce czerwoną rejestrację, przykleili i pojechałem. Dlatego, że byłem w zaufaniu, była piękna pogoda, mnóstwo policji, mnóstwo statek z regresem. Policji, statek z regresem. Fajnie się wtedy czułem. Fajne doświadczenia było. Dużo kary było wtedy. Tak jakby chcieli nam zepsuć te wakacje. Te pieniądze daliśmy statek z regresem i policji zamiast wydać je w Turcji. Było fantastyczne. Teraz widzę te wszystkie schematy, które było robione, żeby taki opór, wszyscy sobie stawiamy ten opór jako istoty, dlatego że wchodzą w nas takie byty energetyczne, zależy na jakim stopniu jesteśmy, dlatego ten świat jest taki zły, to nie przez istoty, każda kochana istota tutaj w serduchu urodziła się jako czysta iskierka boska. To dopiero mechanizmy, te zło, które jest tutaj na tym świecie, przychodzimy do dobra i zła, nie, wyszliśmy z miłości, to czego się spodziewamy tutaj miłości na papierze? Dlatego fajną piosenkę puściłem na Facebooku. To nie mój świat, przede mną droga, którą ja wybrałem sam. Noc, a nocą gdy nie śpię, wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papierą miłością. Ej, kurde, może zrobię z tego jakiś klip? Puszczę to w świat, dostanę miliony, będę rozdawał autografy, bo mi na nich zależy. Właśnie cieszyłem się jak dziecko. To jest właśnie ten element, który nie potrzebujesz potwierdzenia, ty już jesteś wokalistą. Jak mała dziewczynka zakłada obcasy, jakieś korale, mamy, sukienki, czapkę jeszcze jakąś fajną babci i weźmie długopis, bo nie ma mikrofonu i naśladuje, to ona już tym żyje. Ona już jest. Ona nie potrzebuje jakiegoś tam studiu, żeby nagrywać to, żeby ją świat zaakceptował. Ej, słuchaj, to musi być, musisz mieć jakąś tam urodę, albo to jest... Dlatego kocham ten świat. Nie wiem jak się skończy, on trwa. A ja trwam do nim. Żyć w teraz. Eksplorować się. Jak wyłączamy umysł, to on był panem tego awatara, a teraz jest miał być wiernym sługą. Miał być, ja jestem wiernym sługą, miał kreować to, miał być, przynosić wszystko, co ja jestem, chcę. I jak przyszedłem tutaj w zapomnieniu, tak jak syrenka, która w bajce, jak obejrzałem to, teraz widzę cały proces, cały schemat. Ta ośmiorniczka, ta ośmiornica taka tam niby wiedźma, niby tam nieprzyjaciółka tego króla. Podpisuję z nią kontrakt, dam ci dasz mi swój piękny głos, a ja dam ci nogi. I pójdzie zdobyć swojego księcia. Ona podpisuje ten cyrograf, może ja tak podpisałem. Schodząc tutaj, podpisuje ten cyrograf. I co ona robi? Ta syrenka dostaje te nogi i traci ten głos. Mówi, urodą go uwiedziesz. On zakochał się w głosie, a nie w istocie. Dlatego przekaz ten, który ja daję, to nie... Czasem te słowa nie mają sensu. Jak chwilę tam obejrzę jakiś tam film, to widzę, że co ty powiedziałeś? Ale to chodzi o barwę, to chodzi o energię. To chodzi o to, z czym możecie się połączyć. Albo co możecie odkryć dzięki temu w sobie.
To jest to. Ten Nordic White West nie jest w ogóle potrzebny. Od razu dajmy klapę. Od razu ogłoszę bankructwo. Robię to bez pieniędzy, ale zrobimy bankructwo od razu, że upadło. Jak już upadło, to zrobiłem właśnie ten 1%, co mówiłem wam w tym jednym filmie, że spróbujmy, spatrzmy się ten 1%. A potem wchodzimy w to zupełnie z innej perspektywy, z innego podejścia. Nie ma takiego oparcia, nie ma biegu, nie ma wyścigu, tu nie ma się z kim ścigać. No i ta syrenka nie wie, że podpisała ten pakt, tam było małym druczkiem napisane, że jak ma 3 dni na to, jak nie odzyska głosu, to straci głos na zawsze. Może ja taki cyrograf podpisany z panem Goldem, jak pan myśli? Panie Goldzie, mój drogi umyśle, a teraz jak odrzuciliśmy schemat, wtedy byłem 99% więźniem, a 1% sobą, teraz jestem 99% sobą, prawdziwym sobą, a 1% tym więźniem, bo chcę te więzienie w sobie, uwielbiam je. Ja nie chcę te wszystkie energie, które przychodzą do mnie, ale i tak wygrywa właśnie ta sarenka na końcu. Jedy, jak ja fajnie zmieniam te tematy. No, wróćmy do tych opon. Więc kupiłem te opony od Trollpark za 4000 z groszem. Nie chcę znać dokładnej ceny. Ja sprzedałem je za 3000. No leżały u mnie pół roku, może więcej, 8 miesięcy. To był zysk czy strata? Najfajniejsze, że jeszcze dołożyłem 3 maszynki, takie fajne Gilletta w promocji. Włożyłem na sam dół, przed wejściem do budynku. Położyłem na chodnik. Jedno koło drugie, trzecie, czwarte. No to te opony, tak fantastyczni ludzie przyjechali. O wow! Z Ukrainy chyba 2 osoby były i jeden Norweg, i chyba ten, który mówił po angielsku. To był też chyba z Ukrainy. Fantastyczny człowiek i potem zobaczyli, ja mówię, to bonus dla was. I dali mi te 3000 i szedłem tutaj do tego apartamentu. Pożegnałem się z nimi. Bardziej byłem w ciszy takiej, użyłem kilku słów, bo pozwoliłem sobie na to. Używam tego głosu, tego awatara tylko w tych filmach. Dlatego, że nawet już nie chcę pamiętać. To jest fajne, że stajesz się tą ciszą. Tym życiem po prostu się stajesz. Stajesz się tym... Jestem takim światełkiem, słońcem. Przecież słońce świeci na dobrych i na złych. No, dzień daje dobrym i złym, noc daje dobrym i złym. Śpiew ptaka daje dobrym i złym. No nie mówi, ej słuchaj, a ty nie możesz słuchać, a ty możesz, a ty nie, bo ja ciebie nie lubię. Porównujemy to do sąsiada, szefa czy kogokolwiek. No i co zrobiłem? Szedłem z tymi 3000 tutaj, złapałem za klamkę. Mówię, wystarczy, zobaczę jak zareaguje ego. Niedaleko jest tutaj, prowadził się z rodziną na 2 czy na 3 tygodnie mechanik. Marcin, taki fajny człowiek, z Irkiem, którzy naprawiali mi tą nawarę, która nie przyszła przeglądu. No, już jest, wszystko działa, a kupiłem sobie nawet kapelusz z temu, taki kowbojski, mówię, będzie pasował do koni, do tego i to jest zatrzymane mi, to jest fantastyczne, tak jakby, żebym się tupał nogami, czemu ja tego nie mam. Zawsze jak oglądałem Chucka Norrisa i Denzela Washingtona z Texas Ranger, ten zimny łokieć, pick-up i czapka. Jak ja już nim mogę być. Nie można mi zabrać czegoś, co już mam. Dlatego te rzeczy materialne nie przykładam do tego wagi.
Można przeżyć całe swoje życie, mając nawet 105 lat, umierając jako forma. Nie być w tym wolnym. Znaczy być wolnym tylko wtedy, gdy nie przejmie pałeczki ego, ocen, przynależności, tożsamości. Wtedy, jak w tym filmie jednym puściłem link do Samadhi, mówią, w oczach dziecka nie znajdziesz samego siebie, znajdziesz tam świetlistą pustkę. Gdzieś tam słyszałem, że jak tak długo patrzysz się w czarną dziurę, to potem zdajesz sobie sprawę, że ta czarna dziura patrzy się w ciebie. Po prostu stajesz się nią. Jak ja jestem w ciszy ze swoimi roślinami, jakim przekazuję to, co one wiedzą i one przekazują mi to, co ja wiem. To one są mną, a ja jestem nimi. To jest fantastyczne. Tam nie ma pomieszanych języków. Tam nie ma krzywd, tam nie ma bólu. Tam jest piękny taniec. My tańczymy razem. Uwielbiam taniec. Ja po prostu trwam w tym tańcu. Nigdy się nie zaczął. Już teraz, ja już ciągle tańczę. On nigdy się już nie skończy. I zdałem sobie sprawę, że on nigdy się nie zaczynał. Ja cały czas nim byłem. Potem się wrzuciłem w jakąś formę i sztywno stoję na baczność w wojsku albo w szkole. Zachowuj się! I po łapkach linijką. Wow. Ciekawe doświadczenie. Albo za pejsy, albo za ucho. Albo dziennikiem, bo biegałem. Wow, dostałem. To było piękne. Od nauczycielki, takiej fantastycznej, malutkiej. To było piękne doświadczenie. Za co dostałem? Przyszedłem do toalety. Oparłem się o ścianę. I mówię, kurde, co to było? No bo jak w podstawówce biegłem po schodach i ktoś mi podstawił nogę. I walnąłem z całej siły tak o płytki. Ręce mi bolały. Nie wiedziałem, kto tam była, taka grupa, śmiali się wszyscy. Teraz widzę, ile w tym miłości mogę dać. Wtedy brak zrozumienia, łzy. Taki strzał od ego w niskie poczucie wartości. Nie masz komu oddać, albo nie masz siły, wyluzuj. Wszystkie programy z domu, od innych. Jak mi moja ziemska córka pozwalam sobie na to uczucie. Łaska. Powiedziała mi, że miała dosłownie taką samą historię, to ja nie złożyłem to w całość. Jak mi to powiedziała, że na Polnej biegała też właśnie, czy biegła na lekcję i ktoś się tak zrobił i to zapaliła się we mnie potężna złość. Mówię, następnym razem, jak ktoś tak ci zrobi, to się odwróć i spójrz mu głęboko w oczy z takim przekazem, że jeżeli ojciec cię złapie, to cię rozszarpie. I powiedziałem nawet, że w pewnej chwili, że chodź zaprowadzisz mnie do tego, pokażesz mi tego chłopca. A wtedy ta ignorancja, ten